Wciąga mnie! Już mi się nalało! Dashbur, kochani. Zaczęliśmy polowanie zbiorowe hubertowskie w moim kole. I zapomniałem wam nagrać całego rozpoczęcia, bo rozpalałem ognisko, w międzyczasie ślubowanie i jak rozpalałem ognisko, to dosyć mocno się zaciąłem w palec i zająłem się opatrywaniem i niestety nie nagrałem wam zbiórki. Może nagram pokot, jak Hubert podarzy. Jesteśmy teraz z tyłu, zamykamy miod. Przed chwilą mieliśmy już łanie z cielakiem, ale wyszły troszeczkę bliżej kolegi po mojej lewej stronie. No niestety ich nie zauważył. Zauważył, jak już było za późno. Zobaczymy, psy grają w miocie, więc może coś się jeszcze wydarzy. A jeszcze powiem wam, z czym dzisiaj poluję. Browning po automacie w kalibrze 300 WSM, czyli taki dosyć szybka kula. I kolimator Doktera do tego. Bardzo fajna, krótka lufa. Składna broń. Do zobaczenia. Coś szło na mnie. Nie wiem, chyba mnie zwietrzyło, bo zaraz przede mną skręciło i pobiegło w stronę flanki. Może wyjdzie. Coś dużego. Dużo hałasu narobiło. Wiatru praktycznie nie ma. Zaczęła się lekka mrzawka. Po mrzawki powiem wam rzecz dla 90% myśliwych pewnie oczywistą, ale może pewnie jakiemuś frycowi się przyda. Jak macie taką mrzawkę i polujecie, to pamiętajcie, żeby potem po polowaniu zawsze wyjąć broń z futerału po powrocie. Bo potem niepotrzebnie pojawia się rdza i jest bardzo dużo roboty, żeby to doprowadzić do takiego stanu, jakim było. Sam popełniłem kiedyś ten błąd, więc już teraz go drugi raz nie popełnię. Ale lepiej się uczyć na cudzych błędach niż na swoich, prawda? Flanka strzela. Chyba jelenie. No ja w poprzednim miocie miałem lisa, ale jak tylko drgnąłem, to się spłoszył i uciekł w głąb miotu. Czujny. Pomimo obecności zwierzyny, to polowanie zakończyło się pustym pokotem. No cóż, bywa i tak. Na kolejną zbiorówkę zamiast sztucera postanowiłem odkurzyć swojego boka w kalibrze 20 mag. Jak się później okazało, nie była to najlepsza decyzja, bo na tym polowaniu miałem aż dwie sytuacje strzeleckie. Podczas pierwszej dwukrotnie spudłowałem do lisa, strzelając breneką. W kolejnym miocie na strzał powoli wyszły mi dwa piękne byki, do których niestety nie mogłem oddać strzału ze względu na gładką lufę. Dodatkowo powrócił problem, który jak sądziłem, miałem już za sobą. Ejector dolnej lufy nie wyrzuca łuski po każdym strzale. Może to znak, że warto pomyśleć o nowej jednostce śrutowej. Następna zbiorówka przyniosła kolejne emocje. Strzałów było co niemiara, a mioty pełne zwierzyny. W pierwszym pędzeniu pojawiły się zarówno jelenie, jak i dziki. Te drugie niemal wyszły wprost na moje stanowisko, ale gdy były już nieopodal, zwietrzyły mnie i ruszyły w stronę linii. Tam dwóch kolegów oddało strzały do watachy, która zmieniła kierunek i pobiegła w stronę przeciwnej flanki. Właśnie tam jednemu z kolegów udało się pozyskać wycinkę. Summa summarum, podczas tego pędzenia nie udało mi się zobaczyć żadnej zwierzyny, ale zobaczmy, jak to wyglądało od środka oczami podkładaczy. Byki do tyłu! Heja, heja, heja! Jelenie do tyłu! To są dziki! Konie przeleciał mi na życie. Bierz go, dawaj go, do przodu, heja! Muszę kijak, przypomnij mnie, bo tam to bez kijaka. No podchodź.
krótkiej przerwie obstawiliśmy kolejny miot i wróciliśmy do polowania. Wylosowałem samotne stanowisko na linii. Jeszcze zanim ucichł sygnał oznajmiający rozpoczęcie polowania, tuż przede mną, choć nadal w miocie, z gęstych trzcin wybiegły jelenie i ruszyły w stronę flanki. Niestety nie wyszły poza miot, umożliwiając oddanie strzału. Tylko zawróciły i wróciły do ostoi. Szybko dałem znać kolegom, że zwierzyna zmierza w ich kierunku. Po chwili usłyszałem strzały i rozpoczęła się prawdziwa kanonada. Psy wypchnęły jelenie na drugą flankę, a przy okazji ruszyły również dziki. W tym momencie udało nam się pozyskać 3 łanie oraz 2 dziki. Największego z nich upolowała jedyna polująca z nami tego dnia Diana, trafiając odeńca breneką idealnie na komorę. Grubą odepchnąłem prawie. A nie w poprzek nabój, nie domknęło. A co tam leży? Odeńca dostrzeliwałem, a wniosłem mnie rozjął. A oni co strzelili? No tak, to odeńca. Tak? Parę jeleni. Na kolejnym polowaniu, tym razem w moim rodzimym kole, wcieliłem się w rolę podkładacza. Razem z 3 alpejskimi gończymi krótkonożnymi ruszyłem w miot. Teren wybrany przez prowadzącego okazał się wyjątkowo ciężki i wymagający. Już po pierwszych minutach było jasne, że to nie będzie łatwe polowanie. A z perspektywy czasu mogę śmiało powiedzieć, że była to jedna z najtrudniejszych zbiorówek w moim życiu. Zobaczcie sami i przekonajcie się dlaczego. O, pieski coś złapały. Bierz go! Hej, 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 hej! Hej, 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 hej! Jelenie! Jelenie! Hej! O, tu coś idzie. Hej! Hej! Dziki! Ale razem leżały, nie? Dziki z jeleniami. Tu leżały. O. Ciepłe. Tu watacha leżała. I tu w tej wodzie tam. Ja tam nie przejdę. Kolejne dziki poszły nam do tyłu. Niestety nikt tam nie obstawia. Wszystko poszło w inny miot. Duża watacha była, potem jeszcze były dziki. I jelenie też były. Ale wysoko ta trzcina. O rany, nie jestem nawet w połowie. Ląd widzę. Ląd na horyzoncie. O kurde. Przejdę. Przejdę. O. Proszę bardzo. Jak zwierzyna ucztuje na wyspie. Są tylko wejścia. I tutaj wszystko wyleżane. One też tu musiały przepłynąć, wiesz? Bezpiecznie się tu czują. Się zdziwiły, jak tu ktoś wlazł. Amir! Ares! Przebił się. Dobra, to teraz ja.
Też padłem. O! Ale tu jest głęboko! Tu jest rzeka normalnie. O, tu jelenie były. Tu jelenia od groma, obok dzików zaraz. O, psy znowu coś trzymają, ale ja tam nie dojdę. Wiesz co, idę jedyną możliwą drogą. Tu już nie mam za bardzo wyboru, w którą... No nie mogę, czekaj. No tu jest tak gęsto. O, wyszedłem, dobra. Ej! Znowu ta woda. Znowu do tyłu przy rzece. Mi się złamał. Super ci idzie. Jasne, że jak wejdziesz, nie mogłem wejść. Nie na kolanach chodziło. 2 razy leżałem, aż jeśli mi się nie nalało. Będę miał piętę obdartą do kości. Jak mi skarpeta zjechała teraz. Ja proszę jeść już po drugim pędzeniu. Tutaj mamy 100, no do 300 metrów. Dobra, okej. Ja tu czekam, bo tą drugą połówkę weźmiemy. Psy zaczęły panikować, co? W pewnym momencie. Jak już pies panikuje, to... Wiesz, one też czują twoje emocje. Jak ty się wystraszyłeś, to one też. A oto dlaczego mamy tyle wody tutaj wszędzie. Byk! Byk! Byki! Jelenie! Jelenie do tyłu! Krzysiek! Krzysiek, jelenie! Za daleko był! Poczekaj! Bo utknąłem! Wciąga mnie! O, wciąga mnie! Już mi się nalało! A! Aj, wyszedłem, ale mam wody w tym, ale mnie zassało. O, ale zimno. O Jezu, ja muszę wylać wodę, bo nie ruszę się. Ale spanikowałem, ale mnie trzymało, nie mogłem się ruszyć. Ja nie idę! Dawaj. Ale zimno.
Ale zimna woda. Nie mam na przebranie nic. Co mi tu biegnie teraz? No szkoda. Teraz? A on to tymi jeleniami na trop szedł. O, idziemy dalej. Już nawet mi się krzyczeć nie chce. Eee! Ewidentnie jesteśmy w dobrym miejscu. Cała łąka przebuchtowana. Już mam dosyć. Zjemy coś i ruszamy walczyć dalej. Trzeba się zregenerować i muszę się podsuszyć. Żeby chociaż... No znowu mi się woda zebrała w bucie. Coś do przodu poszło! A, widzę. To skrzynie. O Jezu! Jest strzał! O! Grzeją! Grzeją! Dobrze. Niech coś upolują, żeby ten wysiłek na marne nie poszedł. Kolejny rów. Jelenie! Do tyłu! Jelenia idzie do was! Hej, hej, hej! Jelenie na tyłu! Au! A! Jeszcze słyszę gdzieś dzika z tyłu. Poczekaj, ja dzika widziałem i jelenie poszły za nim. Między nami a myśliwymi jest gdzieś dzik. Poczekaj, przypój do woje, Lindę. Linda! Bo tam Krzysiu strzelał do łani i mówi, że się przewróciła i no, że no gdzieś chyba im odeszła. Z przodu też było strzelane coś. To z przodu strzelali tam chyba do lisa, mi się wydaje. O, kogut! Po sytuacji, w której przemoczyłem wszystko od pasa w dół, nie było już możliwości cofnięcia się do samochodu. Tym bardziej, że i tak nie miałem tam nic na przebranie. Stało się dla mnie jasne, że jedyną opcją jest ciągły ruch, aby utrzymać temperaturę ciała. Od tego momentu zrobiliśmy jeszcze 2 mioty, w których walczyłem nie tylko z wyjątkowo trudnym terenem, ale również z własnym organizmem. Temperatura tego dnia była bliska zeru, o czym świadczy miejscami zalegający jeszcze śnieg. Po kilku godzinach wróciliśmy na miejsce, gdzie rano zostawiliśmy samochody, aby ogrzeć się przy misce gorącej zupy. Wtedy przypomniałem sobie, że w aucie mam jeszcze suche kalesony, których na początku dnia celowo nie założyłem, żeby uniknąć przegrzania podczas przedzierania się przez trzciny. To okazało się być zbawienne. Szybko się przebrałem i w samych kalesonach oraz zwykłych butach ruszyłem z kolegami na linię w ostatnim miocie, ale pozwolicie, że oszczędzę wam tego komicznego widoku. Finalnie udało nam się upolować jedynie jedną łanię, do której celnie strzelał kolega Krzysztof. Po strzale komorowym odeszła kilkadziesiąt metrów i zaległa na miedzy między polami. Reszcie zwierzyny udało się ujść z życiem. Około 90% sztuk cofało się w głąb miotu w kierunku, z którego przyszliśmy i wyszła z niego na zatropie. A spośród 3 watach dzików, które tego dnia spotkaliśmy, tylko do jednej oddano strzał. Niestety niecelny. A czy wam w tym sezonie dopisuje szczęście na polowaniach zbiorowych? Dajcie proszę znać w komentarzu. I Dashbur!